W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o integracji Bitquery.io z Moonbeam. Wspomnimy o kolejnym airdropie z serii Tencent Infinity oraz przedstawimy Wam projekt Sabera. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Bitquery.io integruje się z Moonbeam, zapewniając dostęp do danych w łańcuchu wykorzystywanych do analiz rynkowych oraz przepływów pieniężnych. Bitquery to zestaw oprogramowania, które analizuje, indeksuje i przechowuje dane łańcucha bloków. Deweloperzy i użytkownicy Moonbeam mogą teraz korzystać z ujednoliconego interfejsu API i eksploratora, aby móc wykorzystywać pełny zestaw funkcji. Everdome ogłasza konkurs okazji Astro NFT Drop. W konkursie jest do wygrania $100. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy obserwować profil Everdome Community na Twitterze, wstawić tweeta z zakupionym Astro NFT, oznaczyć profil Everdome oraz dodać tagi NFTs oraz Get Your Astro NFT. 10 zwycięzców zostanie wybranych w piątek. Sui przedstawia portfel Glass Wallet. Portfel Glass jest pierwszym portfelem mobilnym w ekosystemie Sui. Wspomniany portfel wspiera bezpieczne zarządzanie aktywami i realizację transakcji. Dodatkowo Glass Wallet umożliwia połączenie się z aplikacjami dApps przy użyciu wbudowanej przeglądarki. Polkadot przypomina o serii konkursów wprowadzających w świat Web3. Seria konkursów startuje właśnie dzisiaj. Web3 Foundation we współpracy z EDX uruchomi 4 podstawowe kursy dotyczące Polkadot Web3 i technologii blockchain. Kursy obejmują podstawy technologii blockchain oraz technologii wykorzystywanej przez Polkadot. Kursy można wypróbować za darmo. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani wiedza. F-Tribe Fighters jest już dostępna na sieci Polygon. F-Tribe Fighters zaprasza do dołączenia do turnieju F2, gdzie pula nagród wynosi $4000. Turniej jest organizowany, aby uczcić początek przygody F-Tribe Fighters w świecie multi-chain. Osoby chcące więcej dowiedzieć się o wspomnianym projekcie oraz turnieju zachęcamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. Wczoraj około godziny 17 czasu polskiego Crypto.com wprowadziło aktualizację w sieci Kava i Hard Fork. Tencent wita kolejnego sponsora programu Infinity Airdrop. Sponsorem 52. Infinity Airdrop został projekt Pegasus NFT. Pegasus NFT jest projektem chcącym stworzyć symulację wyścigów konnych w galaktyce. Wspomniany projekt będzie grą NFT z funkcjami Play to Earn. XY Finance podkreśla, że dzięki niedawnej integracji z OneInch udało się temu projektowi zintegrować ponad 270 DEX. XY Finance oferuje bardzo dobre ceny, niskie ryzyko wpływu na cenę oraz obsługę tokenu w 14 sieciach. Synapse informuje o rozpoczęciu fazy sprzedażowej INO projektu Kitsumon. Na Launchpad Synapse trafiły tokeny NFT o łącznej wartości $50,000. Jeden token NFT został wyceniony na $75. Cotygodniowa aktualizacja DeFi oraz warstwy pierwszej i drugiej od Crypto.com. Zdecentralizowany protokół pożyczkowy Aave opublikował dokument techniczny dotyczący nadchodzącego stablecoina GHO. Dodatkowo zostały zamieszczone pierwsze audyty bezpieczeństwa przeprowadzone przez OpenZeppelin. Token GHO został zaproponowany i uchwalony w lipcu tego roku przez 99,9% głosów społeczności popierających ten ruch. Audyt kodu wykrył 2 błędy o średniej wadze w bazie kodu. Nie znaleziono żadnych błędów krytycznych, ani innych znaczących błędów. MakerDAO głosuje za wprowadzeniem planu końcowego stworzonego przez swojego założyciela, Rune Christiansena. Plan został zaprojektowany w nadziei na ulepszenie mechanizmów zarządzania protokołem i uczynienie go bardziej zdecentralizowanym. Stworzony plan obejmuje restrukturyzację DAO w mniejsze zespoły zwane MetaDAO, z których każdy będzie miał swój własny token zarządzający i dopasowane zadania. Oparta na sieci Polygon zdecentralizowana giełda QuickSwap ogłosiła niedawno plany zamknięcia swojej platformy pożyczkowej ze względu na atak na Market XYZ. Podczas ataku na Market XYZ skradziono tokeny o łącznej wartości przekraczającej $200,000. QuickSwap stwierdził, że haker zwrócił skradzione środki. Pirates of the Island informuje o skończeniu kolejnego modelu 3D. Kolejnym skończonym modelem jest model banku. Każdy właściciel banku zbudowanego na wyspie uzyska możliwość wejścia na drugi poziom stakingu tokenów Room. Pirates of the Island przypomina, że budowa banku wymaga posiadania domu mieszkalnego na wyspie. BitKeeps informuje, że ich NFT Market jest już dostępny na oficjalnej stronie BitKeep. Uruchomienie BitKeep NFT Market na stronie internetowej jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju BitKeep w sektorze NFT. Od tego momentu BitKeep NFT Market nie jest już tylko platformą handlową wbudowaną w portfel BitKeep. Crypto.com przypomina, że użytkownicy tej aplikacji we Francji mają już tylko 2 tygodnie, aby cieszyć się podwójnym bonusem za polecenie swoim znajomym tej aplikacji. Ekskluzywna oferta Crypto.com kończy się 9 listopada.
Sabera do tej pory zebrała $2,7 miliona na budowę swojego projektu. Sabera stwierdza, że zebrane środki zostaną wykorzystane do przyspieszenia rozwoju, zwiększenia skali działalności oraz poszerzenia zespołu. Sabera jest bramką płatniczą, która umożliwia firmom przyjmowanie płatności kryptograficznych w dowolnym miejscu. Sabera łączy się z ponad setką portfeli, takimi jak m.in. MetaMask, Ledger oraz Argent. Sabera umożliwia również m.in. dokonywanie opłat za prąd, zakup najróżniejszych subskrypcji i dostępów do gier. Rozwiązanie stworzone przez Sabera integruje się z istniejącymi procesorami kart kredytowych. Sui zauważa nowe oszustwa oraz pojawiające się nieprawdziwe informacje dotyczące airdropów oraz możliwości zakupu tokenów Sui. Tokeny Sui nie są aktywne i również nie są wystawione na sprzedaż. Obecnie nie ma możliwości nigdzie zakupić tokenów Sui. Projekt Sui również na razie nie planuje żadnego oficjalnego airdropu. Dodatkowo profil Sui na Twitterze został zweryfikowany i posiada już znak potwierdzający autentyczność. Humble DeFi obsługuje już portfel kryptowalutowy Exodus. Humble DeFi zaprasza również do korzystania z tego portfela oraz do rozpoczęcia swojej podróży w świecie DeFi. Kupowanie USDC przez Hashpack stało się łatwiejsze dzięki implementacji rozwiązania Banksa. Użytkownicy Hashpack mogą już teraz zakupić tokeny USDC przelewem bankowym bezpośrednio w aplikacji Hashpack. Sui nawiązuje partnerstwo z Piranha. Piranha jest w pełni zdecentralizowanym protokołem dla Web3. Piranha usprawnia zarządzanie wiedzą i odkrywanie w Web3. Axelar rozszerza interoperacyjność Polygon Supernets. Deweloperzy Polygon Edge tworzą cross-chain dApps, które łączą płynność i funkcjonalność w całej sieci Web3. Operacje takie jak pożyczki między łańcuchami czy routing płynności stają się możliwe właśnie dzięki Axelar. Dzięki współpracy obu projektów użytkownicy mogą uzyskać dostęp do najbardziej ekscytujących dedykowanych dApps. Użytkownicy będą mogli również korzystać z bardzo szybkich sieci z niskimi opłatami transakcyjnymi. Współpraca Axelar i Polygon zapewni również płynny przepływ tokenów z Polygon Supernets przez wielołańcuchowy ekosystem Web3. Czy miałeś okazję zagrać w Pumpkin King w aplikacji Binance? Jeśli nie, to zachęcamy do sprawdzenia tej gry. Osoby, które podadzą dalej ten wpis, będą obserwować profil Binance na Twitterze, oznaczą znajomych i rzucą im wyzwanie oraz udostępnią rzut ekranu swojego najlepszego wyniku, będą miały szansę na otrzymanie bonusu w wysokości $50. Aplikacja Omni już oficjalnie obsługuje 10 różnych języków. Pośród tych 10 języków znalazł się m.in. język hiszpański, chiński oraz turecki. Omni zobowiązuje się do dalszego rozszerzenia zakresu obsługi języków, aby Web3 mogło stać się dostępne dla wszystkich na całym świecie. Polkadot zaprasza do dołączenia do czołowych zespołów z ekosystemu Polkadot w Lizbonie w dniach 1-4 listopada. Serwis Bloomberg donosi, że do końca tego tygodnia Elon Musk może dokonać zakupu Twittera. Taki scenariusz oznaczałby zakończenie długich medialnych negocjacji między Twitterem a Muskiem. Przypomnijmy, że w kwietniu bieżącego roku Musk ogłosił chęć zakupu Twittera. Sytuacja miała miejsce niecały tydzień potem, jak nabył ponad 70 milionów akcji spółki, czyli 9,2% wszystkich udziałów. Całość firmy miała zostać sprzedana za $44 miliardy. Zarząd Twittera zgodził się na te warunki. Potem pojawiły się jednak schody. Musk ogłosił, że chce się wycofać z transakcji. Musk stwierdził, że Twitter nie chce podać mu prawdziwej liczby botów i fałszywych kont, jakie działają na tej platformie. Zarząd spółki stwierdził, że to maksymalnie 5% wszystkich profili. Szef Tesli wyraźnie nie zgadzał się z tymi danymi. Warto dodać, że Musk mógł w taki sposób próbować negocjować warunki kupna portalu. Zarząd Twittera zagroził Muskowi pozwem, zarzucając mu organizację medialnego show. Według serwisu Bloomberg szef Tesli porozumiał się z grupą banków, które pomogą sfinalizować przejęcie Twittera. Według doniesień zakup miałby się odbyć najpóźniej do 28 października. Banki mają udzielić Muskowi finansowania na poziomie $13 miliardów. Meta łączy siły z firmą L'Oréal i francuską uczelnią Hack Paris, aby wspierać startupy rozwijające technologię Web3, w tym również rozwój awatarów. Do programu akceleracyjnego Meta mogą kwalifikować się firmy zajmujące się rozszerzoną rzeczywistością AR, rzeczywistością wirtualną VR, produkcją 3D, rzeczywistością mieszaną, awatarami oraz przenoszeniem doświadczeń użytkownika. Możliwość aplikacji zostanie zamknięta 20 listopada 2022 roku. Wyłonione firmy będą uczestniczyć w programie przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku. Program odbędzie się w Station F, wybitnym kampusie startupowym w Paryżu, gdzie zakwalifikowane firmy mogą uzyskać dostęp do mentoringu i inwestorów. Firmy nie muszą być koniecznie związane z branżą mody. Meta i L'Oréal wcześniej współpracowały, aby wprowadzić technologię rozszerzonej rzeczywistości Bodyface na Instagram. Dzięki temu użytkownicy Instagrama mogli wypróbować makijaż przy użyciu technologii AR Bodyface. Goldman Sachs stwierdza, że odbicie na S&P 500 jest chwilowe i należy uważać z nadmiernym optymizmem.
Z każdym kolejnym odczytem makroekonomicznym widzimy, że rynek coraz chętniej wycenia tzw. pivot w polityce rezerwy federalnej. Analitycy Goldman Sachs przestrzegają jednak, że amerykański rynek akcji nie osiągnął jeszcze dna obecnego rynku i mimo słabnącego w ostatnich dniach dolara, Wall Street nie wyceniło jeszcze ostatniego wzrostu realnych, rentowności i możliwości silnej recesji. Indeks S&P 500 skończył wtorkową zwyżką aż o 1,6%, także ruchem w rejon 3860 punktów. Obecna słabość dolara oraz zaskakujące odbicie na Wall Street to pokłosie słabszych danych macro z USA, które podbijają scenariusz zakładający dokonanie tzw. pivotu Fed, czyli mocnego zwrotu w polityce monetarnej. Wspomniany pivot może mieć miejsce już podczas posiedzenia w połowie grudnia. Tym samym rynek zdaje się zakładać, że 2 listopada Fed może po raz ostatni w tym cyklu podnieść stopy procentowe 85 punktów bazowych. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uznacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!